Dzisiaj z Krzysztofem Bontalem, specjalistą od kredytów, także kredytów mieszkaniowych, zastanowimy się nad tematem. Po pierwsze, czy to koniec kredytu 2%? Może co dalej, jeżeli się ten program skończy i czy się skończy i czy jest druga fala? Dlaczego mówimy o końcu tego kredytu? Nie dlatego, żeby ktoś zrobił ustawę i mówił koniec z kredytem, ale wydaje się, i zaraz Krzysztof poda dane mówiące o tym, że chyba już doszliśmy do ściany pieniędzy przeznaczonych na ten program. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, trendy, subskrybujcie ten kanał. Zapraszam również do dyskusji naszych na serwerze Discord, do sugerowania nam nowych tematów i do wchodzenia na stronę symen24.pl, gdzie macie te na przykład audycje z różnymi dodatkowymi wykresami, danymi i tak dalej. I Krzysztofie, zaczynając właśnie, czy to jest tak prowokacyjnie koniec kredytu 2%? Dzień dobry Państwu, cześć Tomku. Prowokacyjnie, to ja powiem dokładnie, odpowiem na prowokacyjne pytanie. Koniec kredytu 2% formalnie nie będzie wcześniej, na ten rok, czy koniec przyjmowania wniosków, nie będzie wcześniej niż 8 stycznia 2024 roku, bo tak jak nam zakomunikował chyba kilka dni temu Bank Gospodarstwa Krajowego, do 7 stycznia włącznie nie będzie wydanego komunikatu o wstrzymaniu wniosków. Więc to jest ta granica, gdzie na pewno formalnie nie będzie, aczkolwiek my tak naprawdę nie wiemy, czy banki sobie same z siebie gdzieś tam wcześniej nie mogą przerwać przyjmowania wniosków. To będzie decyzja banku i to trzeba mieć na uwadze. Mamy świeże dane, bo mamy sprzed godziny, tak? Pani Agnieszka Wachnicka opublikowała dane ze związku, pani wiceprezes Związku Banków Polskich opublikowała dane. No i co mamy? No mamy coś, co mamy od dawna, czyli przyrost ponad 3000 umów tygodniowo do poziomu prawie 41 000 podpisanych umów o bezpieczny kredyt od początku startu programu i mamy prawie 3000, bo 2877 to jest liczba wniosków, czyli nadal są przyjmowane kolejne wnioski. Średni kredyt 405 000, 405,5 tysiąca to jest, a to jest ciekawe, bo jest prognozowane wykorzystanie budżetu na dopłaty i to tylko na te podpisane umowy. Ja nie mówię o żadnych wnioskach. To jest już 745 milionów, gdzie budżet na rok 2023 i 2024, przypominam, wynosi 941 milionów, a wstrzymanie wniosków, przyjmowania wniosków ma nastąpić już przy 90% tego budżetu, czyli 840, tak? Tomek, 846 milionów. Miliony, tak. Mniej więcej, dokładnie. Czyli kiedy? Budżet osiągniemy w samych umowach według mnie za 1,5 tygodnia. To znaczy, w ogóle powiedzmy Krzysztofie jeszcze, że te dane podane przez panią wiceprezes to są dane, poprawisz mnie ewentualnie, nie na dzień dzisiejszy, czyli nie na 28, tylko na dzień 23 listopada, czyli też takie troszeczkę sprzed jakiegoś czasu. I dodajmy, że to całe wstrzymywanie, te progi ostrożnościowe, to miały być wykonywane w 2024 roku, a my tymczasem idziemy na rekord, rozumiem, tak? To znaczy przekraczamy zdecydowanie to, co założyli twórcy programu, tak? Tomek, no wyobraź sobie, że 90% budżetu to jest jakieś 4, mniej więcej, tak, bo to nie da się, ale to sobie policzyłem, że jakieś 46 000 wniosków. Mamy już ich, pół tygodnia temu mieliśmy ich 41. Tygodniowo 3000, czyli w 2 tygodnie mamy 6000, czyli osiągniemy prawdopodobnie 47 000 wniosków, umów już podpisanych. W bankach leży cała masa wniosków. Mamy jeszcze miesiąc. Ludzie teraz zaczynają też myśleć, czy jeszcze skorzystać. Część przyspiesza tą decyzję. Ten budżet zostanie przekroczony i to sporo. No i ciekawe, co będzie potem, ale tym się będzie martwił nowy rząd, rozumiem, bo... Wiesz co,
Ja się zastanawiałem, skąd się wezmą pieniądze, bo te pieniądze albo trzeba przesunąć, albo dosypać. Wiesz, jak jest, tak? Ale trzeba też wziąć jedną rzecz pod uwagę. Te pieniądze w Banku Gospodarstwa Krajowego mają pochodzić z funduszu, to się chyba nazywa, jeśli dobrze, żebym nie przekręcił, fundusz mieszkaniowy. I teraz ja nie wiem, czy to, że państwo, Skarb Państwa do tego funduszu te 941 milionów ma dać w tych latach określonych, to nie znaczy, że tam może jakichś pieniędzy już nie być. BGK miało też budżet i ma na ten drugi produkt kredytowy, tego kredytu preferencyjnego, czyli ten rodzinny kredyt mieszkaniowy. I tam też były pieniądze zabudżetowane na każdy rok, a ten program to nie wypał. To po prostu, przesadzam, że na palcach jednej ręki można by policzyć wszystkich, którzy skorzystali, ale ten budżet w ogóle nie został wykorzystany. Tam te pieniądze zaksięgowane, bo to pewnie tak to wygląda, gdzieś są i ja nie mam wiedzy o tym, czy można z jednego programu rozporządzeniem czymś tam przesunąć na drugi, wiesz, czyli że może te pieniądze gdzieś znajdą się mimo wszystko. Ja zakładam, że one się muszą znaleźć, no bo banki mają umowy z BGK podpisane, udzielają tych kredytów, klienci płacą, zakładamy, jak już ruszyły te kredyty, oni już spłacają, płacą niższą ratę, banki tych pieniędzy na razie nie dostają, one dostaną te pieniądze chyba tam w pierwszym czy w drugim kwartale na te dopłaty 2024 roku. No i teraz ja nie wyobrażam sobie sytuacji, że rząd namawiał klientów, fajny mamy kredyt, bierzcie, namawiał banki, przystępujcie do tego programu, a teraz nagle powie, ale nie ma pieniędzy. Mamy kluczowy moment, zmianę rządów. Na razie mamy nowy, stary rząd. W nowym, starym rządzie nie mamy starego ministra od spraw budownictwa i właśnie od tego programu, czyli nie mamy pana Budy. Prawdopodobnie ten nowy, stary rząd, wiele osób zakłada, długo nie potrwa, będzie nowy rząd. Zobaczymy, jak to będzie i ktoś się z tym problemem będzie musiał zmierzyć. Tym bardziej, że o ile pamiętam, to w tej ustawie było tak napisane, że w zasadzie wszystkie wnioski, które były składane w 2023 roku, powinny być rozpatrzone i to rozumiem nie rozpatrzone negatywnie, tylko rozpatrzone, że te osoby mają szansę dostać kredyt, bo te wszystkie bezpieczniki, takie mówiące, słuchajcie, jak dojdziemy do 90% pieniędzy na ten kredyt, to wtedy będziemy przeznaczonych na te dopłaty, to wyłączamy przyjmowanie nowych wniosków, to miały nastąpić dopiero w 2024, czyli dzisiaj jeszcze hamulce nie działają. Dobrze mówię? Nie, te hamulce nie działają. Tak, co powiedziałeś, to jest taki stop loss na nowe wnioski. Te, które są przyjęte, czy które będą przyjęte do końca roku, zarejestrowane w bankach. To jest bardzo istotne, że to co innego jest zanieść do banku wniosek, przekazać, za co innego, żeby on był zarejestrowany w tym systemie. W systemie bankowym już się pojawiają od wczoraj informacje z poszczególnych banków, co banki będą rozumiały przez to zarejestrowanie, tak? Który to ten etap musi być. I faktycznie tak jest ustawa skonstruowana, że wnioski, które zostaną zarejestrowane, złożone, zarejestrowane w 2023 roku, powinny mieć zarezerwowaną dopłatę. Tak? Jeżeli spełniają wszystkie te wymogi formalne i będzie decyzja pozytywna, to one powinny tą dopłatę dostać. I tak to ma działać. Możemy, Krzysztofie, założyć, ale nie możemy zapewnić Państwa. Możemy założyć, że jest nadzieja, że jeżeli wczoraj uzgodniłeś z kimś warunki transakcji kupna mieszkania i chcesz ten bezpieczny kredyt i dzisiaj się klient zjawia u Ciebie i ten wniosek w banku uda się w jakiś sposób zarejestrować jutro na przykład, i jeżeli ta osoba ma zdolność kredytową, to jest nadzieja, gwarancji nie ma. Powiedziałem, my tu z Krzysztofem nie dajemy gwarancji. Jest nadzieja, że on jednak ten kredyt dostanie. Dobrze ja to zrozumiałem? Tak to powinno być zgodnie z ustawą. Tak wynika z ustawy. Zawsze zostawiam tutaj niepewność ze względu na to, co zrobią banki, tak? No bo bank to jest przedsiębiorstwo, które ma dbać o swoje interesy i ja nie wiem, jak one zareagują. Ja zakładam, że banki chcą tych klientów i będą tak naprawdę do końca, do tego wydania tego komunikatu przyjmować te wnioski.
Nie widzę powodu, dla którego by tego nie robiły, aczkolwiek klienci muszą być bardzo ostrożni i tutaj już zabezpieczać swoje pieniądze przede wszystkim, tak? Czyli nie ryzykować jakimiś zadatkami, opłatami rezerwacyjnymi, no bo tutaj już wchodzą rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a bardzo dużo zaczyna się robić szumy takie identyczne identyczny jak przed samym wejściem, tak? Ktoś coś wie, ktoś coś powiedział, ktoś coś zakłada, plotki rosną. Ja już plotek o tym, że który bank kiedy kończy przyjmowanie, to już słyszałem, codziennie słyszałem inną, nie? O innym banku i z konkretnymi datami. Na razie nie widzę powodu, dla którego banki by mogły to robić. Ciekawostka, jutro wchodzi do programu Santander. Trochę późno. Na koniec. Nie tak powiem. Ostatni będą pierwszymi, może to tak działa. No też tak, ale słuchaj, powiedziałeś, banki też mają niezły zgryz. Powiedziałeś, że banki będą przyjmowały do końca wnioski, że banki chcą pieniądze od klientów, ale one chcą także dostać tę dopłatę przecież. Banki nie prowadzą rozdawnictwa kredytów i banki również. Przecież pani wiceprezes Związku Banków Polskich ma kontakt z bankami, to nie są jakieś rzeczy takie wysnute z powietrza i banki obserwują, co się dzieje po prostu na tym rynku i też się zastanawiają pewnie, co będzie dalej, tak? Jasne, znaczy ja nie wiem, czy będą do końca przyjmować, ale mogę założyć, że mogą chcieć do końca przyjmować, tak? No wiesz, słupki, wyniki, premie na koniec roku, wszystko się liczy, prawda? Nie oszukujmy się. Powiedzmy sobie właśnie takie dwa pytania, czy jedno pytanie najpierw, czy w ogóle odczuwasz to, że jest jakieś teraz większe zainteresowanie, mówiliśmy o drugiej fali, albo czy może nie odczuwasz spadku zainteresowania kredytem, no jak wygląda ze strony klientów, po prostu jak dzwonią telefony, krótko mówiąc. Tak jak dzwoniły przez cały czas i to dla mnie to nie jest jakiś wybuch taki, że tam wszyscy w jednym tygodniu, tak jak w lipcu chcą złożyć, ale ja nie odczuwam spadku, czyli po prostu cały czas jest to samo, a gdyby nie było drugiej falki, nazywajmy to jak chcemy, bo ja nie wiem jaka to skala będzie ostatecznie, tak? To po czasie się dowiemy, to już myślę, że widać byłoby, że trochę to zainteresowanie spada, tak? Że dobra, to już się wyczerpało. Ja współpracuję z ekspertami w całej Polsce w różny sposób, to ci, których ja uważam za dobrych, czyli którzy mają klientów, to oni już nie chcą nowych klientów w tej chwili. Oni mają kłopot z robieniem tego, co jest w tej chwili. Tak? Bardzo dużo klientów wraca, takich, którzy gdzieś tam kiedyś rozmawiali, nie wiem, 2-3 miesiące temu, ale się nie spieszyli. Oni sobie dawali sobie czas na znalezienie tej nieruchomości. No to teraz przyspieszają to. Jest duża grupa, uważam, osób z budowami. To powtarzam któryś raz już. Osoby, które chciały sobie skorzystać z finansowania, z kredytowania, planowały, że one tam na wiosnę wystartują z budową, do wiosny zdobędą pozwolenie na budowę, czy tam zgłoszą budowę, uzyskają kredyt, bo najpierw złożą wniosek, to one to przyspieszają. One chcą złożyć ten wniosek już teraz, żeby przynajmniej spróbować według tych zapisów ustawy, o których rozmawialiśmy, żeby zarezerwować sobie te środki. I to tak akurat widać. Jest bardzo dużo pytań w internecie i online, szczególnie z całej Polski, już z obawami, a czy ja jeszcze zdążę, a czy jak ja złożę tam 5-4 grudnia, to czy ja zdążę, a do kiedy mogę, a czy 29 to jeszcze można. To wszystko gdzieś tam już zaczyna być tego coraz więcej, ale to też wynika właśnie z takiego szumu komunikacyjnego, tak? Że ktoś powie, że tu bank to 5 wyłączy. No i potem to wiesz, tak na zasadzie kuli śniegowej z plotki robi się taki legenda miejska. Nie? Rozumiem, ale w ogóle tak podsumowując też, czyli tak, widzimy zainteresowanie kredytem nadal jest, co specjalnie nie jest dziwne. Nie dziwi mnie też, bo to zwykłe jest takie, że zawsze są jacyś tacy, którzy zostawiają na ostatnią chwilę i ten ruch mnie nie dziwi. Widzimy, że pieniądze zbliżają się do wyczerpania i w każdym razie inaczej. Zbliżają się do osiągnięcia limitów przeznaczonych, bo może kolejny rząd, nowy, stary albo nowy podniesie te limity i coś z tym zrobi.
I widzimy też to, co mówił minister, którego już nie ma, pan Buda, że ten program nie spowoduje podniesienia cen mieszkań, więc widzimy, że ceny mieszkań wzrosły. Oczywiście na złość ministrowi. Co dalej? Słyszeliśmy prognozy czy też propozycje kredyt 0%, ale zdaje się, że cicho na ten temat jest. I czy są w ogóle jakieś, czy słyszałeś jakieś rozmowy mówiące, damy jeszcze pieniądze, jeszcze raz sypniemy w popyt, czy tego nie bardzo widać? Znaczy, jeżeli chodzi o ten bezpieczny kredyt 2%, to tutaj moja konkluzja jest taka. Pieniądze się skończą, pierwszy komunikat najpóźniej po 1 tygodniu stycznia 2024 i to jest taki praktyczny, bez włączania tego programu, to jest praktyczny koniec w tej chwili tego programu. Nie ma pieniędzy. Zgodnie z ustawą. Nie działa. Z ustawą. Dokładnie, zgodnie z ustawą. I teraz, czy nowy rząd, nie mówię ten, który powstał wczoraj czy dzisiaj, tylko ten koalicyjny, potencjalny, czy on coś dorzuci? Nie zakładam, że dorzuci, bo nie dorzuci, bo jak będzie miał coś takiego zrobić, to po pierwsze nie dorzuci do programu swoich przeciwników. Tak? To wiesz, jak polityka działa, tutaj się chyba nie ma co zastanawiać. Być może zrobi inny program. Ja nie mówię, że to będzie 0%. Dzisiaj ten temat tego kredytu 0% on tak ucichł po tej umowie koalicyjnej, gdzie tam w zasadzie o nim nic nie było, nawet nie było o tego typu rozwiązania. Ale wczoraj było śniadanie prasowe w Polskiej Agencji Prasowej i tam był pod auspicjami Polskiego Związku Firm Deweloperskich i tam pani z Koalicji Obywatelskiej mówiła widziałem cytat tego i to było w takim kontekście o tym kredycie 0%, czy o bezpiecznym kredycie 2%, że on jest zły, bo on nie ma tych hamulców, tych ograniczeń, innych rzeczy. I dla mnie taka wypowiedź to jest w domyśle, że ale gdyby było coś, co by miało, to już nie jest takie złe, tak? Ja mam jedną wątpliwość, bo na razie jest cisza, tak? Oczywiście teraz są inne rzeczy, oni mają na głowie i to jest jasne, jeszcze przez jakiś czas to będzie, że my możemy o tym nie słyszeć. Ale zobacz tam jedną rzecz. To już o czym rozmawialiśmy. Ta strona podażowa. Powiedziałem 2-3 lata, poprawiłeś mnie, że jestem optymistą. Dobra, zostańmy przy 3, że efekty zobaczymy za 3 lata. No i co przez te 3 lata? Rząd nic nie da, wierzysz? Politycy, wiesz o co mi chodzi? Ja już pomijam, czy dobry program, czy zły, czy cokolwiek by zrobić. Ja po prostu... Znaczy, słuchaj, Krzysztof, wejdę ci w zdanie. Ja uważam, że po prostu należy wspierać, jeżeli chcemy rozwijać budownictwo, podaż nowych mieszkań. Wspieranie podaży o tyle jest nieatrakcyjne politycznie, bo efekty wspierania podaży przychodzą za kilka lat następnych, tak? Wspieranie popytu jest łatwe. Dam ci dzisiaj pieniądze, pędź do banku, weź ten kredyt, dam ci dopłatę i już prasa pisze, co ten rząd zrobił dobrego lub złego. To jest taka prawda. Jeżeli byśmy chcieli wspierać podaż, to za 4 lata są kolejne wybory i może frukty wtedy będą zbierali następni, a kto wygra następne wybory, tego nie wiadomo. Ale ja też widzę, że w koalicji, zresztą punkty, rozmawialiśmy o tym, punkt mieszkaniowy na 24 punkty wspólnego programu o mieszkalnictwo jest na 21 miejscu, więc faktycznie nie jest najważniejsze, ale wycięto wszystkie te takie programy stawiające na rozdawnictwo, postawiono troszeczkę właściwie głównie na to, co Lewica wnosiła, czyli na tam budownictwo społeczne, komunalne, troszeczkę na pustostany. Pomysły kredytu 0% uciekły z limitami czy bez. Ja widziałem też, to było też dość ciekawe, na przykład deweloperzy bodajże w 2022 roku proponowali, żeby ludziom dawać dopłaty i ulgi podatkowe, czy też ulgi podatkowe tym, którzy kupią od tego dewelopera mieszkanie przeznaczone na wynajem. Taki program ulg podatkowych na budowę nowych mieszkań przez ludzi kiedyś funkcjonował. Była taka ulga w ustawie o PIT, którą potem skasowali, ale teraz deweloperzy chcieli wystąpić, dajcie ludziom ulgi, bo w cudzysłowie my chcemy więcej sprzedawać.
program Bezpieczny Kredyt to jest wsparcie dla deweloperów, dla sprzedających, dla banków, dla tych ludzi, no i też oczywiście dla tych, którzy chcieli kupić nowe mieszkanie, nie było ich stać na normalny kredyt, więc oni dostali wsparcie, a to, że muszą teraz kupować to mieszkanie drożej i wszyscy inni muszą kupować drożej, to efekt uboczny już po prostu tego programu. I chyba jeszcze jedno, bo powiedzieliśmy o tym końcu programu, to żebyśmy chyba, popraw mnie, jeżeli się mylę, ten program ma swoje bezpieczniki i wcale nie jest powiedziane, że on potem bez robienia nic z tą ustawą po prostu nie mógł być automatycznie odświeżony, bo jeszcze nie kończy się w 2024 roku, tylko teoretycznie dalej, ale czy będą pieniądze, no to zobaczymy. Znaczy, jeżeli nic się z ustawą nie zrobi zupełnie, to teraz będzie przerwa, ale potem znowu będą nowe budżety. Program jest tak skonstruowany w ustawie, że on zakłada składanie wniosków i robienie nowych kredytów do 2027 roku włącznie. Więc na każdy z tych lat od 2025, 6, 7 będzie nowy budżet. No i teraz nie wiem, co z tym zrobią, ale mówię, ja uważam, że nie będzie dorzucenia do tego, ponieważ ten program, on ma, wiemy jakie on skutki przyniósł, tak? Dla cen nieruchomości na rynku, szczególnie w dużych miastach, więc on ma bardzo zły PR, więc to taki, nie uważam, że trochę przez ten nowy rząd, to gdyby przesunęli pieniądze jakieś albo dołożyli, że to trochę dla nich to by był po prostu strzał w stopę, że wspierają coś, co dla rynku jest słabe, nie? To już pomijam, że to nie ich program, tak? To co powiedziałem wcześniej, ale że po prostu no coś, co jest złego, ale mimo tego, nie że dla całego rynku, tu będę dyskutował. Wymieniłem ludzi zadowolonych. To inaczej, nie będących bezpośrednimi beneficjentami tego programu, tak? To może tak niech będzie. I wszystkich innych, którzy chcą kupić mieszkanie, a się nie łapią po prostu, natomiast muszą. Ja bardzo zwracam uwagę na politykę. Wolałbym jej nie dotykać, ale się nie da przy gospodarce. I wiemy, że to, co powiedziałeś o tych, że co kogo obchodzi, że za 4 lata będzie dobrze albo lepiej, bo jest wiesz jak to działa u polityków, tak? To nie my spijemy śmietankę naszych działań, my chcemy dzisiaj być popularni. To jest pewien festiwal takiej popularności. Są wybory samorządowe, później będą inne wybory, będą wybory prezydenckie, wiesz, no tutaj będzie to, że my jesteśmy fajni i ja nie wykluczam, absolutnie nie mam pojęcia, co tam w głowach politykom dzisiaj siedzi, tak? Tym, którzy będą decydować. Ja nie wykluczam, że jakiś program mimo wszystko popytowy, okrojony będzie, że będzie jakaś hybryda, tak? Ja nie mówię o kredycie 0%, bo on tak na tej zasadzie, że dobra, zamiast 2% wprowadzimy 0, to absolutnie, to chyba nie wchodzi w grę nawet, tak? Ale z jakimiś już, nie wiem, właśnie takimi stop lossami, że z niewyższą ceną metra kwadratowego, że z przeznaczeniem może na w cudzysłowie ekologiczniejsze nieruchomości, czyli spełniające jakieś wymogi zapotrzebowania energetycznego. To by pewnie lewicy bardzo pasowało. Tak? Wiesz, to takie połączenie. Ale też uważaj Krzysztofie, bo zmierzamy w ogóle do końca audycji, ale dwie rzeczy, o których powiedziałeś. To brak ustalenia w tym programie maksymalnej ceny metra kwadratowego spowodował, że można podnosić ceny metra kwadratowego, no nie w nieskończoność, ale do 28 000 złotych za metr kwadratowy, bo dzieląc kwotę maksymalnego kredytu przez minimalne mieszkanie, to wychodzi 28 000 złotych. Można spokojnie podnosić, nie ma żadnych limitów. Były programy, w których były takie limity, rodzina na swoim, mieszkanie dla młodych. Te limity były zresztą też dyskusyjne, bo w niektóre miasta miały w związku z tym trudności z łapaniem się, ale były, to jest jedno. A drugie, no nie wiem jak to będzie z tą premiowaniem energooszczędności, bo na przykład właśnie teraz w Niemcy nagle stwierdzili, że ich takie wielkie postawienie na tą energooszczędność powoduje taki wzrost cen budowy domów, że w zasadzie mogliby budować zamiast za 5 000, to za 3000 euro z metra kwadratowego. To takie głosy z tamtego rynku dochodzą, a potem będą ludzie kupili te gorsze mieszkania i będą mieszkali w mieszkaniach, w których się płaci za energię. Zobaczymy, jak to będzie. Ja myślę, że w tej chwili chyba nie musimy kreślić rządom programu nowego,
bo sądzę, że na razie w ogóle nowa władza musi się, jeżeli ona wejdzie wreszcie do rządu, to musi się dokreślić chociażby co do tego, czy w ogóle będzie Ministerstwo Budownictwa. Wiesz co, z tymi limitami, tam wspomniałeś Rodzina na swoim, też poprzednie programy, czy Mieszkanie dla młodych, to jest, powiem więcej, w tej chwili są limity, bo ta ustawa, gdzie jest ten bezpieczny kredyt, to jest ustawa o bezpiecznym kredycie 2% i rodzinnym kredycie mieszkaniowym, takim drugim produkcie. I w tym drugim produkcie są limity. Ja nawet wrzuciłem chyba tydzień temu gdzieś, tak przypomniało mi się, wszedłem na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie są te tabele z tymi limitami i wiesz, jakie są limity? Wyciąłem tam tylko Kraków wyciąłem i Warszawę. Mniej więcej 12 000 dla Warszawy, 10 000 dla Krakowa. I teraz pytanie, czy gdyby te limity były tam 3 miesiące temu, 6 miesięcy temu, czy my mielibyśmy do czynienia z takim wzrostem cen? No, nie. Pewnie nie, bo wiesz... Odpowiedź brzmi nie mielibyśmy no do właśnie, czynienia. I zobacz, i moje pytanie, czy ten program sam w sobie, popytowy i w ogóle, byłby tak bardzo negatywnie oceniany? No pewnie zobacz, bo dzisiaj cała jego ten jego cały negatywny wpływ to są ceny. Tak? To tu jest problem. Wszystko tak poszło, on ma więcej negatywnych wpływów, bo wiesz, walczymy z inflacją, a zostawiamy w kieszeni kredytobiorców, klientów pieniądze, tak? To nie do końca wszystko pasuje jedno do drugiego, to trzeba wszystko wypośrodkować, ale myśmy się wszyscy skupili na tym głównym wpływie na rynek mieszkaniowy. Jeżeli to by było wyeliminowane, jeżeli ktoś by dołożył może jakieś inne rzeczy, czyli nie wiem, jakieś ograniczenia może dochodowe, wiesz, to czy ten program nadal byłby taki nieakceptowalny, to chyba najlepsze słowo. Ten program ma wiele luk, bo tak naprawdę niby jest zwrócony do osób, które kupują swoje pierwsze mieszkanie, ale wiemy, że są ludzie, którzy mają mieszkania poza granicami kraju. Nie chcę teraz się znęcać nad tym programem, bo to nie ma sensu. Faktycznie brak limitów cenowych jest ważną rzeczą i trzeba też pamiętać, jak się kończą programy takie w ogóle dopłacania, bo wiesz, niestety politycy wpływają na gospodarkę i na przykład PO taki pomysł rzucało w czasie kampanii, na szczęście teraz w ogóle już niewspomniany, dopłacania każdemu do czynszu, już nie pamiętam, 600 czy tam 800 złotych. I chciałem powiedzieć, że dość podobny pomysł funkcjonuje na przykład w Zjednoczonym Królestwie, gdzie też mieszkańcy mogą dostawać dopłaty. Najpierw sobie zniszczyli budownictwo komunalne, bo się uwłaszczyli, a potem wszystko poszło w ręce landlordów, a potem zrobią ludziom dopłaty do czynszu. I co taki landlord, jak się dowiaduje, że dopłaty podniesiono, to dokładnie o tyle, co tobie podniesiono dopłaty, dokładnie o tyle podnosi czynsz. To jest absurd. To jest absurd. Jeżeli dam ci... Na sam koniec podam ci świetny przykład na to, co mówisz, tak? Akurat tak jest, że tam, gdzie mieszkam i w ogóle to mi pasuje akurat to i wszystko było super, zawsze mi pasowało. Mój syn chodzi do prywatnej szkoły. To nie chodzi o to, ja nie mam nic przeciwko, po prostu tak to tam wszystko pasowało, zajęcia pozalekcyjne mi było wygodniej, blisko i super, nie? Ale za prywatną szkołę wiadomo się płaci. I słuchaj, i od stycznia zgadnij, o ile wzrasta czesne za szkołę. No pewnie jakąś dopłatę, zaraz się dowiem od tego. O 300. A zgadnij, o ile wzrasta 500 plus. Taki akcencik, mój wniosek na koniec. No to teraz widzisz, proszę Państwa, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, subskrybujcie ten kanał, chociaż widzę, że tu nawet w szkolnictwo wchodzimy takie tematy. Rozwijamy się. Piszcie nam, rozwijamy się, piszcie nam również propozycje nowych tematów. Zapraszam do subskrybowania, do dyskusji na serwerze Discord i do wchodzenia na naszą stronę symen24.pl, gdzie więcej audycji, informacji o rynku nieruchomości. Dziękujemy, trzymajcie się. Zapraszamy.